Jajka ze sklejki ze zwierzątkami. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Zobaczyłam zwierzaki, to trwało nanosekundę i już wiedziałam, co z nich zrobię. Bo zakładam, że wiecie, co to jest nanosekunda, a jak nie, to wytłumaczę. Nanosekunda to czas, który upływa od momentu pojawienia się zielonego światła do chwili, kiedy jakiś pacan za nami zaczyna trąbić. A ja zobaczyłam ten przepiękny papier i od razu mi naokoło wszystko trąbiło. Obrazki wyrzeźbiłam nożykiem, ale możecie to zrobić nożyczkami, ponieważ nie musi być jakoś specjalnie dokładnie. Mój zwierzyniec przykleiłam do pomalowanych jajek przy pomocy kleju do decoupage, kleju z werniksem. Jak zwykle smaruję powierzchnię, przekładam obrazek i wszystko od góry zaklejstrowuję klejem. Następnie pozostawiam w spokoju do wyschnięcia, a gdy klej już wyschnie, stanie się przeźroczysty, mogę wszystkie jajka polakierować. Do lakierowania używam lakieru bezbarwnego akrylowego. Nie ma zapachu, schnie szybko i po wyschnięciu jest matowy, więc wszystko mi odpowiada. Z jednej strony jajeczka będą szare. Mój szary był za ciemny, więc dobełtałam białego i dopiero wtedy mogłam pomalować. Rameczki wokół zwierząt mają takie fikuśne zawijaski i one mi się trochę zamalowały. Gdy farba wyschła, uzupełniłam czarnym mazakiem wszystkie brakujące elementy ramek. A jak nam się chce i mamy taką fantazję, to możemy dodać coś od siebie. Ja w niektórych miejscach domalowałam palemki, bo teraz to wszystko wygląda bardziej świątecznie. Jeżeli macie ochotę, to jajeczka można delikatnie podcieniować. Moje cienie zrobiłam pędzelkiem skośnym, ale jeżeli nie potraficie, to można do tego zastosować gąbeczkę. Cieniować czy nie, zdecydujecie sami, ale zwierzątka są przeurocze i nawet bez tego jajka wyglądają fajnie. Oczywiście jak zwykle główną ozdobą jajek będą kropeczki, ale to nie może być byle jaka kropeczka. Nasza kropeczka musi idealnie pasować do naszej pracy. Powiem więcej, kropeczki powinny zostać przemyślane pod względem koloru, wielkości oraz rozmieszczenia. I moje przemyślane kropeczki prezentują się tak. Te czarne kropeczki wcale nie są czarne, tylko są szare, natomiast malutkie i gęsto rozmieszczone. Natomiast białe kropki na szarym tle możemy zrobić większe. I to będzie wyglądało fajnie, ale żeby nie przytłoczyły pracy, zrobię je rzadziej. No i jak zwykle kropeczki zrobiły całą robotę. Ja uwielbiam takie drobiazgi robione w 5 minut. Oczywiście nie są to ambitne dzieła, ale chyba najlepiej poprawiają mi humor. Wystarczy polakierować, dodać wstążeczkę i już świnka Wiktoria filuternie do nas mruga okiem. A moja menażeria wędruje do kuchni i będzie do mnie mrugała z zafiranki. Jeżeli pomysł Wam się podoba, to listę wszystkich artykułów, które użyłam w filmie, możecie znaleźć w jego opisie. A ja dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.